Siema! Dzisiaj pokażę Ci fajną metodę na naukę mówienia, speaking w obcym języku. Szybka, łatwa i darmowa. Free. Darmowa. Wszystko, co potrzebujesz, to telefon albo tablet. Ja mam tablet, bo nagrywam telefonem. Trochę wody, jak się zmęczysz. I aplikację ChatGPT. Możesz użyć tej metody do nauki polskiego albo jakiegokolwiek innego języka. Ja używam jej do nauki hiszpańskiego. Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hoy estoy grabando ahora mismo un siguiente video para mi canal de YouTube, a donde quiero mostrar a mi audiencia cómo pueden hablar de manera súper fácil contigo y practicar aprendizaje de idioma. ¿Podemos hacer una conversación de prueba, algo así? Dobra. Ja już mam włączoną aplikację ChatGPT i teraz trzeba kliknąć, you have to click, voice conversation. Konwersacja głosowa z chatem GPT. Klikamy. Siema GPT, umiesz mówić po polsku? Cześć, jasne, że umiem. Możemy spokojnie pogadać po polsku, więc śmiało pytaj o co chcesz albo mów co tam masz na myśli. Okej. Chciałbym pokazać moim uczniom, jak można w łatwy sposób uczyć się z Tobą polskiego. Jasne, to brzmi jak świetny pomysł. Możemy zrobić coś w stylu krótkiego demo, gdzie pokazujesz jak prowadzimy sobie rozmowę, a ja odpowiadam na różne pytania. W ten sposób uczniowie zobaczą, że to całkiem naturalne i bezstresowe. Daj znać jak chcesz to rozegrać, a ja się dostosuję. Dobra, dawaj, robimy to teraz. Super, to lecimy. Możesz zacząć od krótkiego wstępu dla swoich uczniów, a ja po prostu będę odpowiadać na Twoje pytania po polsku. I pokażemy im, jak to fajnie działa w praktyce. Jak tylko będziesz gotowy, to startujemy. Ja już jestem gotowy i właśnie nagrywam odcinek, więc możemy zacząć rozmawiać, bo już nagrywam. Świetnie, no to jedziemy. Cześć wszystkim, bardzo mi miło, że mogę Wam pokazać, jak można uczyć się polskiego w takiej luźnej rozmowie. Zadawaj pytania, a ja z chęcią odpowiem i razem pokażemy, że nauka może być naprawdę przyjemna. Okej. Powiedz mi GPT, co polecasz uczniom, którzy uczą się polskiego na początek? Jasne. Na początek polecam przede wszystkim oswoić się z podstawowymi zwrotami i nie bać się po prostu mówić, nawet jeśli popełniają błędy. Im więcej osłuchają się z językiem, tym lepiej. Warto też oglądać proste materiały po polsku, na przykład takie rozmowy jak nasza i po prostu próbować naśladować. Najważniejsze to mieć frajdę z nauki i nie stresować się, że coś nie wyjdzie idealnie. Okej. Myślę, że to bardzo dobre wskazówki. A może teraz przeprowadzimy jakąś szybką konwersację, tak jak ja byłbym uczniem polskiego, ok? I chciałbym z Tobą porozmawiać szybko. Jasne. Zróbmy taką szybką symulację. Śmiało. Możesz zacząć i udawać, że jesteś początkującym uczniem, a ja odpowiem tak, jakbym pomagał Ci w nauce. No to dawaj, zaczynamy. Okej, zaczynamy. GPT, uczę się polskiego. Chcę pogadać z Tobą. 3 minuty. Zadaj mi parę pytań, a ja będę odpowiadał. Jasne. To zaczynamy tę naszą małą rozmowę. Na przykład, jak masz na imię i skąd jesteś? Możesz mi to powiedzieć po polsku, a ja będę dopytywać dalej. Mogę. Nazywam się Kamil, mam na imię Kamil i jestem z Polski. A Ty? Świetnie. I super. Właśnie w ten sposób można fajnie ćwiczyć rozmowę. A ja bym teraz zapytał na przykład, co lubisz robić w wolnym czasie? Możesz mi odpowiedzieć po polsku, a ja będę zapytywał dalej. I tak właśnie krok po kroku można się fajnie oswajać z językiem. Dobra. Ja w wolnym czasie lubię uprawiać sport. Lubię czytać książki. Lubię uczyć się hiszpańskiego bardzo. Dużo uczę się też sam języka. I tak, lubię te 3 rzeczy. No i świetnie, to brzmi super. Czyli lubisz sport, książki i hiszpański. To już mamy fajny zestaw tematów do rozmowy. I właśnie w ten sposób uczniowie mogą zobaczyć, że takie proste konwersacje naprawdę pomagają w nauce. Więc super, myślę, że to fajny przykład i możemy tak sobie dalej ćwiczyć, a Twoi uczniowie na pewno to docenią.
Dobra, dzięki bardzo GPT. Ta rozmowa była bardzo fajna. Ja też, nie wiem czy pamiętasz, ale rozmawiam z Tobą czasami po hiszpańsku. I tak, jesteś bardzo pomocny w nauce języka. Bardzo się cieszę i oczywiście, że pamiętam. Fajnie, że możemy sobie tak pogadać i po polsku, i po hiszpańsku. Zawsze chętnie pomogę, więc jakby co, to śmiało wpadaj i działamy dalej. Spoko. Później się widzimy. Na razie. Na razie, trzymaj się, wpadaj kiedy tylko chcesz, a ja zawsze chętnie pomogę. Do zobaczenia. Nara, GPT. Więc, jak widzisz, to jest naprawdę bardzo łatwe i zabawne. Więc jeśli masz wolnych kilka minut, 5-10 minut, możesz spróbować porozmawiać teraz z czatem GPT po polsku. Co jest fajne też, jest to, że masz cały zapis z tej rozmowy. Więc możesz sobie przeanalizować to, co Ty powiedziałeś i to, co odpowiedział Ci ChatGPT. Napisz mi w komentarzu, czy znałeś lub znałaś tą metodę. Ja ją bardzo lubię, bo jest naprawdę szybka, łatwa i czasami śmieszna. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw mi suba, lajka i zobacz moje filmy, w których próbuję uczyć Cię polskiego w łatwy sposób. Nara!